Chcesz kupić sobie nową grę? Kupuj tanio i bezpiecznie na Enewie. Tysiące gier w najniższej cenie. Koniecznie musimy korzystać z naszego linku Zająca, który przeniesie cię do świata najtańszych gier. Nie ma żadnego, kupuj na Enewie. Słuchajcie, zrobiliśmy to, naprawdę! Naprawdę zrobiliśmy to! Jak Rudy mówi, że to zrobiliśmy, no to zrobiliśmy. Proszę Państwa, witam serdecznie, Zajczan z tej strony, szanowni widzowie, drogie żybiczki. Nie ma to jak zacząć odcinek z Rudym i nie mówię tutaj o sobie, kłamstwa i pomówienia. Proszę Państwa, widzu na Discordzie napisał, że jest nowa wersja pewnej pięknej modyfikacji, gdzie polska współczesna elita polityczna trafia na drugą RP i my na podstawie tego musimy gotować i kręcić nowe ścieżki, nowe fabułki, więc myślę, że nic dodać, nic ująć, zaczynamy dzisiejszą piękną, polską, spaczoną fabułkę pod pewnych spaczonych żbiczków. Co ja słucham? Ej, tego ostatnio nie było. Te dogrywki w tle to jest hit, proszę Państwa. Jaka fabułka, jaka historia. Generalnie modyfikacja Back to the Future, rozumiesz, to jest podstawka Hojczana, ale z tym gigantycznym kontentem na różne opcje polityczne dla Polski, przypominam. My już nieraz tutaj żeśmy fabułkę różną klikali, także polecam sobie nadrobić, jak ktoś nie widział. Za każdym razem odcinek piękny, spaczony, fabułkowy. Dzisiaj natomiast uderzymy w nowy content, nową fabułkę dodaną. I polecimy w na pewno zwrot w prawo, a potem kres Zjednoczonej Prawicy. A co dalej się tam ugotuje, to zobaczymy. Polecam oglądać do samego końca. A właśnie, żbiczki drogie, bo wy mi dosłownie piszecie: Zając, czemu ty na odcinkach nie mówisz, żeby komentować, łapki zostawiać, podbijać i te inne pierdoły? No słuchajcie, my już się tyle znamy, mamy 2026 rok. Jak... Dobra, Rudy, utkaj tam, bo Zając gada, jak go wyciszyć? Halo? A ci panowie z kominiarkach to po co tu przyszli? Na co ja mówiłem? A, że my się już tyle znamy, mamy 2026 rok i jak ktoś nie ogarnia, że ma własny rozum i własne możliwości, jak chce kliknąć tego lajka, to klika tego lajka, a jak ma coś do napisania do komentarzy, to pisze komentarz, a jak chce tam gdzieś podbić, albo to sobie podbija, albo wchodzi na Discorda czy na inny kanał, bo wszystkie linki wszędzie ma, no to ja nie muszę wam tego co odcinek przypominać. Mamy zaangażowaną, wyedukowaną, rozumiesz, porządnych żbiczków społeczność. I każdy wie, że może robić co chce. Także rozsiąść się wygodnie i lecimy w kolejny zwykły szary dzień. To nie będzie zwykły szary dzień. Dzisiaj będzie dzień spaczonej fabułki. Z ostrym cieniem mgły? Nie pytają cię o imię, walczą z ostrym cieniem mgły. Z ostrym cieniem mgły. To jest maj, nie pachnie Saska Kępa, może ktoś to gdzieś przewidział, ale wróżba raczej tępa. Nie pytają cię o imię, walczą z ostrym cieniem mgły. Kurde, kiedyś to były czasy. Kiedyś to była polityka, teraz to nie ma. Uwaga, bo to będzie mocne. Rozumiesz, a my tu Hojczana klikamy. Hojczana klikamy. Co się dzieje? Ej, ta modyfikacja jest piękna. Mam nadzieję, że to nie ma praw autorskich. Lecimy! Kto się w opiekę odda Panu swemu, a całym sercem Koniec jest bliski, niebo pęka. leżeć może. Sodomia i Gomoria. Zaczynamy nową fabułkę. Wstęp widzę, że jest taki sam. Żadna straszna trwoga. Ciebie on z łowczych obieży wyzuje i w Ej, jak będzie opcja, uratuje. jak będzie opcja szerokiego frontu gaśnicowego, Jego pióry, to bierzemy szeroki front gaśnicowy i lecimy od razu. Niestety on jeszcze nie jest przygotowany. Konserwatywne poparcie polskie. Kres. Nie do końca Zjednoczona Prawica, choć popularność ruchów prawicowych rośnie, teoretycznie największa partia, jaką jest PiS, nie zdobywa punktów w sondażach. Konfederacja to naturalny następca na miejsce lidera. Wzmocnienie Konfederacji robimy. Błyskawicznie. Brownienko to zagrożenie dla Polski. Musimy skutecznie nakreślić problemy. No tutaj jeszcze szerokiego opcji gaśnicowej jeszcze nie ma. Dlatego odcinamy się od towarzysza Brownienki. I po odcięciu mamy nowy duet, proszę bardzo. Dwóch jegomościów. W życiu prywatnym, jak i politycznym razem. Co?
Ej, dobra, bierzmy się poważnie za robotę, bo musimy ten odcinek jakoś dowieźć do końca bez żadnych banicji. Oczywiście to wszystko jest family friendly i przede wszystkim poprawnie politycznie, gdzie my żadnej opcji nie wspieramy, wszystkie głęboko wyśmiewamy. Wywrócenie stolika. Niespodziewane zwycięstwo, bo okazała się partia konfederacyjna. Za popularną konfą uplasowała się koalicja, co za nią znalazło się prawo. Dobra. My lecimy w nową opcję, mianowicie szanownego Sławomira Memcena. Zostaje premierem. Mamy 5 lutego 36 roku i ten niesforny, nikomu nie wadzący Żbiczek okazuje się, przeczytałem, demonicznym kapitalistą, boże, demokratycznym kapitalistą, oczywiście, była kulpa, demoniczny kapitalista. Co to za bolszewickie brednie? Nacjonalistyczny prawnik, ekonomist, jakie on bonusy ma! Rany, Julek. I tu mamy jego potężne drzewko, a tu mielibyśmy jego kolegi, przyjaciela, pana Bosaka szanownego. No my tutaj wybraliśmy jedną z opcji pod Memcena. Dobra, i całkiem spore drzewko, całkiem spore możliwości. Gramy na celach niehistorycznych, żeby było ciekawiej. Zobaczymy, co tu się wylosuje, jaki to Talent Creek. O kurde, jakie to są słodkie rzeczy. Jakie to są słodkie rzeczy dla jeszcze przeciętnego wyborcy konfy, to już w ogóle. Zacznijmy od kontroli na granicach. Czemu Konrad Berkowicz może zostać szefem sztabu wojsk lądowych? O kurde, Biedroń. Biedroń, ile ma bonusów do ataku, jak przywali. Wow. To żeście elitę zmontowali. Czas zaorać socjalizm i to oranie socjalizmu zaczniemy, uwaga, od bonu edukacyjnego, czyli jeszcze większy socjal, a potem tu widzę jest bon zdrowotny. No cóż, jest jak jest, ale 2 sloty badawcze? Może to rozdawnictwo i te socjalizmy aż tak złe nie są, jeszcze zwłaszcza w wykonaniu konfy to już w ogóle. O cholipka, ty, panią Ewę szanowną można do rządu wmontować, plus 15 stabilizacji. Potem dla pani Ewy oczywiście znajdzie się miejsce, ale na razie weźmiemy Stanisława Tyszkę, przyrost siły politycznej plus 15%. Rudy się nie dostał, Rudego nie bierzemy, to niepotrzebna jest, to niedobra jest. Z bonu edukacyjnego weszliśmy na deregulację zawodu, więcej PP, szybkości rozwoju badań, swobody w wyborze programu nauczania, rozumiesz? Nauczyciel decyduje, jakie tam sobie te lekturki w szkole będziemy czytać, natomiast kończymy to oczywiście prywatyzacją edukacji. O cholipka, z pana Mencena na naszej Polsce w drugiej RP to będzie można zrobić jakąś bestię technokratyczną, jeżeli chodzi o bonusy do technologii, a drzewko przemysłowe ma łączone z panem tym Bosakiem szanownym, to się łączy w jedno, także zrobimy od uwolnienia wolnego rynku. Wyobrażacie sobie polską rzeczywistość bez podatku od prądu, bez podatku za paliwo, bez wszędzie wszechobecnych danin za wszystko? Kiedyś to chłop szedł na pole i klikał kilka dni pańszczyzny, a teraz... Ciemiężyciele, tyle powiem, ciemiężyciele. Dawaj częściową mobilizację, bo to się w pale nie mieści. Księciunio Prince Polo. Szkoda, że ta modyfikacja dalej nie ma generałów przerobionych na naszą ówczesną elitę. W sensie nie mówię o naszym współczesnym sztabie generalnym, ale jakichś żbiczków powrzucanych do odpowiednie stanowiska. Myślę, że nie jedna postać by się znalazła na tego. Nadawała na śmieszkowego, naprawdę rozgarniętego generała dowodzącego polskimi ułanami w 1939 roku. Dom, grill, trawa, 2 samochody i wakacje. Żeby to uzyskać, musimy być bastionem wolności i mieć łatwy dostęp do piw-pafu, wbrew pozorom, żeby nie było w Polsce. Jak ktoś się postara, to jest naprawdę łatwo, robić wszystko ładnie, legalnie. Dawaj dom, grill, trawa, 2 samochody i wakacje. Nie wiem po co komu 2 samochody, ale jeżeli to ma być wyznacznik polskiego dobrobytu, Polska hegemonem regionu. Tutaj się pozbyliśmy, rozumiesz, jakichś niepotrzebnych wpływów. Wsparcie czerwonych minus 0,10 to bardzo dobre jest, to bardzo potrzebna jest. Polska hegemonem. Problem jest taki, że oczywiście gramy na niehistorykalu, więc różne dziwne rzeczy się dzieją. Na przykład mamy Łotewską Republikę, tu powstała gigantyczna Federacja Naddunajska
Ciekawe, co malarz pokojowy zrobi z Federacją Naddunajską. Jestem mega ciekaw, czy tutaj zaraz jakichś szybkich konfliktów nie będzie. My w międzyczasie będziemy też Polską gotować fikuśne rzeczy. Oczywiście to drzewko jest totalnie niezbalansowane, a to nam daje możliwość troszeczkę się pobawienia. Co powiecie na to, że zrobimy tak zwane memcenki? Memcenki to będą, rozumiesz, polska wersja WDW. Polska spadochroniarzy. Polska spadochronowa. Zrobimy dywizję memcenków i one będą spadać, zrzucać, skakać z samolotów. Rozumiesz? Memcenki. Takie dywizje, memcenki. Przepraszam, miało być śmiesznie, a wyszło mało śmiesznie. No dobrze, zobaczmy, czy wolny rynek działa w praktyce. Czy szanowny pan Sławomir Memcen miał rację i gdzie jest ten? Wolny ryneczek działa. Zobaczmy. Ropy nikt nie kupuje polskiej, polskiego amelinium nikt nie kupuje. Mamy import polskiej stali. Węgry kupują 8 stali, niesamowicie. I węgla polskiego też nikt nie chce kupować. No. Sprzedajemy jedną stal i sami musimy sprowadzać, znaczy sprzedajemy 8 stali, musimy kupować 16. No, wolny rynek w wykonaniu polskim niesamowicie dobrze, efektywnie działa, proszę państwa. Mamy to. Kolejny sukces niewidzialnej ręki wolnego rynku. No jest jak jest, proszę państwa. Naprawimy sobie moralki szybką, 3-dniową operacją na Litwie. No powiem wam, że wolny rynek działa tak idealnie w polskim wykonaniu, że nie możemy przestać wygrywać. Musimy coraz więcej surowców skupować. No nic, będziemy budować cywilki tylko na handel nastawiony. Skoro linia partyjna... O, Francja dołączyła do Konfederacji Naddunajskiej. Nice. To będzie ciekawe na pewno to będzie podejście na naszej Rzeczpospolitej. Dużo fikuśnych rzeczy się będzie działo. Już widzę te sojusze, już widzę, jak będziemy musieli tutaj czarować, żeby przetrwać w tym gąszczu, zwłaszcza, że zostaliśmy praktycznie sami. Będziemy musieli budować cywilki na sam import surowców. Rozszerzyć ulgi na młodych, walka z biurokracją, zatrzymanie inflacji. Piękne hasła, które mam nadzieję będą działać. Cięcia w podatkach. Ładnie robimy drzewko na razie ekonomiczne. Wszyscy dookoła się sojuszują, walczą, tu wykipiało, wysrypiało. Shogunat japoński wciągnął malarza na wojnę domową w Sowietach. A my to wykorzystujemy, żeby się jak najszybciej wzmacniać i przygotowywać do wielkiej wojny naszych czasów. Jeżeli mamy zrobić templatę na memcenki, czyli spadające polskie WDW, no to musimy mieć niesamowicie dobry przemysł, żeby była dominacja powietrzna i żeby ci spadochroniarze byli naprawdę fajnie utuczeni i mogli skakać po niemieckich keskach. O proszę, czy jednak można się opamiętać? Można zaprzestać drogi wolnego rynku i uderzyć w bardziej rozsądne rzeczy. No ale skoro gramy pod fabułkę szanownego pana Memcena, no to wolny rynek jest jedyną odpowiedzią na naszą doktrynę gospodarczą. Oho, kryzys sudecki, a więc wojna, brateńki. Czy my powinniśmy interweniować? Czy my powinniśmy interweniować? Bo widzę, że malarz pokojowy to aż jest rozchwytywany przez wszystkich. Nasze dywizje mogłyby zacząć działać. Dywizje oponenta teutońskie są niebronione. Moglibyśmy wyrównać granice. Moglibyśmy zainterweniować. My musimy zainterweniować. Musimy zainterweniować, póki jest w co interweniować. Dobra, zaprzestań no dobra, dokończ już ten wolny rynek. Dokończ tego wolnego rynku. No chyba, że przyjdziemy na odsiecz. Chyba, że przyjdziemy na odsiecz malarzowi pokojowemu. Możemy w drugą stronę wejść. Ej, to jest opcja. Poczekaj, jak chcemy poddymić, przydymić, to chcemy przydymić, poddymić totalnie. Wiem, dziwnie to zabrzmi, ale Polsza za Memcena pójdzie na odsiecz pokojowemu malarzowi, że tak powiem, i Federację Naddunajską przeatakujemy w tym gąszczu Totalenkriegu. Kres socjalowi na razie nie ukończymy. Dawaj presja na... nie ma znaczenia, dawaj na Czechosłowację. Przygotować dywizję! Wielka wojna naszych czasów nadchodzi. Nasze na razie skromne lotnictwo. Zanim to lotnictwo będzie gotowe na memcenki, to jeszcze dużo czasu minie. Przygotuj nasze skromne lotnictwo na wielką wojnę naszych czasów. A przepraszam bardzo, co ty niby robisz? My chcemy pomóc! No nie mów, że zaatakuje jeszcze nas. Rzeczpospolita odrzuca teutońskie ultimatum, tak jak powinno być. Nie no mordo, ja chcę ci pomóc, nie rób tego. Don't do it. I'm friendly. I'm very friendly. Proszę, nie psuj fabułki. To wszystko zaczyna nabierać sensu. Dawaj nowy jet ulepszony z podlaskiej wytwórni samolotów.
Dobra, presja na Czechosłowację jest, klikamy zorganizowanie, atak armii. Wielka wojna naszych czasów, nadchodzimy. Musimy ich zaatakować, bo jak zmiażdżą Teutonów, to my i tak nic z tych Teutonów nie dostaniemy, a sami będą nie do zniszczenia wielkim europejskim blobem. Także musimy wejść tu i teraz, szybciutko, zwłaszcza, że mają niebronione granice. Wchodzimy na pełnej, a od razu szybko trzeba przejść przez linię Sudetów i innych gór, tutaj Karpat i tak dalej, żeby wróg się nie okopał na dogodnych pozycjach. Tak samo Rumunia powinna zaraz odpowiedzieć na to wezwanie, nasze dywizje są gotowe. Zapraszamy. Japońskie lotniskowce wpłyną na port do Bałtyku. Pyk, dawaj, przekraczamy granicę. Polskie koniuchy wchodzą. Węgry zachowały przyjazną neutralność, a Rumunia nie odpowiedziała. Jaki zadowolony. Tak działa wolny rynek. Wolny rynek zweryfikował sojusze. Dobrze. O to chodziło. Wrocław wyzwolony. No i git. Francja niestety dołączyła. Rumuni na razie pozostali neutralni, a tam nasze dwie armie aż się kotłują. Nie mogą się doczekać. Ty, był nieudany zamach na Adiego. Nie mów, że Czesi jakiś ukryty event striggerowali. Ja nie znałem potęgi czeskiej armii. Przebijajcie się. Żeśmy w ostatnim momencie uratowali ich przed upadkiem Berlina, rozumiesz? O, Rumuni dołączyli. Wy też jak najszybciej zająć prowincje nadbrzeżne i przebijać się tutaj przez te niegościnne pasma Karpat. Doskonale. Oni mają bezpośrednie przejście. Oj, bo jak francuska armia tu zacznie wchodzić, Adi musi trzymać ten Stuttgart, żeby się nie połączyli, nie? No biegiem. Tutaj Rumuni, rozumiem, że oni gdzieś pewnie popłynęli. Więc wykorzystuj luki w tym froncie. Ten koniuch też już niech bezpośrednio na Pragu jedzie. Dawaj na Pragu. Tutaj dochodzimy, rozumiesz, do Morza Czarnego. Polska od morza do morza. Za szanownego pana Memczena. Ty się, panie Zinojewie, trzymaj, bo tutaj są de facto 4 strony konfliktu. Totalny błęd, totalny krik. Idealnie. Niestety nasza brygada kawalerii została zatrzymana przez jedną czeską dywizję, ale dobrze, dzięki temu nasi od flanki mogą się przebijać. Rzuć tutaj kolejną dywizję i jedną róbcie głęboką flankę. Od północy będziemy obchodzić Pragę. Jak marsz w głąb Rumunii? Nie, leć jak najdalej na południe, nie zatrzymuj się. Widzę, że tu już nawet agresywne lastendy są rzucane, żeby jak tylkokolwiek dało się rady zatrzymać naszą niezwyciężoną polską armię. A to jeszcze nawet nie wprowadziliśmy Memcenków do służby. Nie zdążyliśmy Memcenków przygotować, tak szybko wykipiał Totalen Krieg. Dobra, jest bitew o Pragę. Zdobądź to lotnisko, mucio ważne, zaatakujcie teraz Pragę z tej strony. Polska husaria goni rumuńską kawalerię, dobrze. Jesteśmy jedynymi panami i władcami koniuchów. Dobra, Praga wyzwolona, proszę bardzo, dywizja górska zdobyła Pragę. Czyżbyśmy mieli? Nie, stolica przeniesiona do Brna, które swoją drogą i tak jest pod oblężeniem. Zatrzymaj tego koniucha. Polskie wojska też widzę, że już na północy od Wiednia powoli się przebijają. Natomiast tu Rumunów zaskoczyliśmy totalnie zaskoczyliśmy i wchodzimy do praktycznie niebronionego Bukareszta. Rób więcej myśliwców, bo sprzęt... Ej, wolny rynek działa! Ile my sprzętu mamy? Co jest? Ej, może ten wolny rynek nie jest taki zły? Prawda, surowców na to nie ma, ale na papierze się zgadza. Mamy jeszcze jakieś pracujące cywilki? Ej, 3 sloty, co jest? O kurde, ty, wolny rynek serio działa. Wolny rynek zweryfikował. Przepraszam, śmiesznie. Wiecie, że to wszystko to jest przenośnia, ironia. Dużo żarcików rzucamy, a nie mocnych oświadczeń i faktów. Wiecie, nie? Że to są takie śmieszkowe tutaj filmy. Rozumiesz? Proszę, powiedz, że rozumiesz. Rumunia kapituluje. Doskonale. Czechosłowacja kapituluje. Doskonale. Myślę, że kapitulacja Rumunii to jest idealny moment na modernizację NFZ. Dobra, ej, no to my w sumie uratowali Adiego, tutaj żeśmy sobie poklikali i powiem wam, że fajne są te takie luźne drzewka, takie śmieszkowe, rozumiesz, żeby sobie troszeczkę tak na chillerce utopii poklikać, jakieś rzeczy potestować, troszeczkę pośmieszkowe, co tam autor moda powrzucał, a mimo wszystko, jak gdzieś tam grasz na niehistorycznych celach, można ciekawe scenariusze i opcje wygenerować i stworzyć.
Wrzućmy do naszej armii saperkę, wrzućmy do naszej pepanca, wrzućmy do naszej artylerię. A tu wrzućmy... Na razie nic nie wrzućmy. Drogie to jasny zając. Wolny rynek prowadzi tak, do prywatyzacji spółek państwa, rozumiesz, minus 10 consumer goodsów, tu mamy kres socjalowy minus 10, kolejne minus 10, państwo minimum, prywatyzacja minus 10 i mamy katolicki anarchokapitalizm, współczynnik fabryk konsumpcyjnych minus 40%. Te fabryki konsumpcyjne to jeszcze będą, rozumiesz, nam się zwracać. Oho, Paryże padły, niedobre nowinki. Myślałem, że oni dłużej wytrzymają. Zdecydowanie niedobre nowinki. No dobra, weźmy to, co żeśmy zdobyli. Na pewno chcemy czechosłowackie forty. To jest mucio ważne, mucio importante. Żebyśmy to sobie do serduszka przytulili. Nie wiem, czy pomoc malarzowi pokojowemu to była najlepsza decyzja w wykonaniu naszego szanownego pana Memcena. No, ale jak się powiedziało, no to trzeba teraz powiedzieć to Talenkrik. I wypić bigosu, którego się naważyło, haha. To się nazywa poświęcenie. Odstawiliśmy Austrię. Nie braliśmy Austrii, w ogóle kratka Austrii została, tylko po to, żebyśmy mieli, rozumiesz, naszego Baszara Kosiniaka Al-Kamysza jako papeta w Syrii. Rozumiesz? Rozumiesz? Na tej modyfikacji powinno być, że jak Polska ma papeta w Syrii, to jest Baszar albo Kosiniak, albo Kamysz, jeden z trzech. Pod 3 postaciami. Tygrysek, kurde. Śmieszki śmieszkami, ale teraz będzie upadek. Ty, Węgry domagały się Słowacji. Słowacji. Rzeczpospolita odrzuciła węgierskie ultimatum. I co? I my. No dobra. No dobra. To wiele wyjaśnia. O! Słuchaj, mordeczko. Ty mógłbyś się przydać. Mógłbyś się przydać. Z chęcią dołączymy do twojej frakcji. Dawaj. Memcen, nasz szanowny, to jest człowiek interesu wolnego rynku i on wykorzysta pomoc. Wykorzysta pomoc, żeby strącić malarza pokojowego. Chodź, przydasz się. Przydasz się w wielkiej wojnie naszych czasów. Tu, tam nawet USA jest. Czy wy z czymś jeszcze walczycie? Troszeczkę za wcześnie, ale jeszcze nie musimy odpowiadać i wchodzić do tej wojny. Albo już musimy i właśnie zeszliśmy z czechosłowackich fortów, oddając, chociaż te forty to jedynki, bo oni nie skończyli tego budować. To jednak nie było dobre zagranie. Chciałem powiedzieć, że Memcen zawsze miał łeb do interesów, a tu cholipka wyszło jak wyszło. Ale spokojnie, to da się naprawić. Tylko, że to opóźnia, rozumiesz, nasze Memcenki. No jak my mamy zrobić spadochronową piechotę w 39 się dropić? Jak my musimy bronić granic Rzeczpospolitej. Domknijcie szybko temat tych Węgier, bo trzeba bronić Rzeczpospolitej. Przejęliśmy tego. Przejęliśmy francuską flotę, rozumiesz? Lotniskowiec na Bałtyku, dawaj, wypływaj. Niech Urnuk tym dowodzi, rozumiesz? Mamy polską flotę na Bałtyku, która może ostrzelać Pocztę Polską w Gdańsku. Żadne Szlezwigi, żadne Holsztajny nam tu nie wpłyną. Chłopco rowerem z Królewca wyjeżdża, rozumiesz, keski pospadały. Cała zachodnia granica upadnie przez te Węgry. Te Węgry, rozumiesz, to sabotaż. To sabotaż totalny. Uwaga, masowa mobilizacja. Rekrutuj co się da, wystawiaj gdzie się da. Musimy stoczyć wielką wojnę naszych czasów. Chodźcie, zlikwidujcie te ostatnie kotły. Zlikwidujmy ostatnie kotły, spokojnie alianci zachodu przypłyną. Dawaj na szybko armię, weź ją tu rozstaw, pyk. Bronić zachodnich granic Rzeczpospolitej. Skapitulujcie już te Węgry. Ile czasu można się bronić? Obywatel fundamentem bezpieczeństwa. Musimy wprowadzić szybkie ustawy o powszechnej obronie, rozumiesz, naszej ojczyzny, powrót poboru totalny. Na razie anarchokapitalizm musi poczekać dla dobra ojczyzny O nie, Torunie padły. To Memcen niepocieszony. Ale szybko zrobimy kociołek przez Bydgoszczę, rozumiesz, pyk, pyk, pyk. Jak to wygląda statystycznie? Wezwij naszego Baszara Kosiniaka do pomocy. No, takie 100 dywizji, równe nasze. Ty, polskie lotnictwo dominuje, co ty gadasz? Te nasze jeszcze dwupłaty, rozumiesz, łosie, karasie, łosie i te inne. Chociaż nie, to nawet...
Są dwupłaty? Co my tu produkujemy? Aha, ten wzór pierwszy. Ej, my mamy 400 w magazynach. O kurde, poczekaj, bo to żeśmy rozkręcili produkcję. To w ogóle jakiś czerwony baron rumuński, co to jest? Ten wolny rynek tutaj mnie zaskoczył pozytywnie. Dobra, Festung Budapeszt upadł. Węgry kapitulują, a to oznacza, że cała armia Edwarda Rydza Śmigłego, naczelnego wodza, może wykonać rozkaz bezpośrednio wydany przez naczelnego tego szefa sztabu Konrada Perkowicza. Nie mogę. Chłop tam z patelnią, zamiast buławą hetmańską patelnią wywija naprzód, ataken! Ej, no mnie to bawi. Czy ja jestem spaczony? Czy ja nie powinienem takich rzeczy klikać? Przechodzimy do wielkiej kontrofensywy. Polska... Ej, tu mamy odciętą dywizję. Halo. Na zachód od Wrocławia mamy odciętą dywizję. Wielka kontrofensywa polskiej armii. Polskie 101 dywizji zmierza teraz w jednym, jedynym kierunku, aby strącić wąsatego malarza za zdradę, jakiej się dopuścił. A my go uratowali, rozumiesz? Malarz pokojowy był już skończony, a my przyszli mu na odsiecz. I nasze łosie karasie dominują. Ej, zrobiliśmy Polskę pod powietrze. Może... O nie, Kosiniak skapitulował. Może Memcenków jeszcze nie ma, ale mamy dominację powietrzną. Paratrupersi. Zrób 20. Jesteście elitą naszych, rozumiesz, tych. To będą na razie 5 dywizji memcenkowych. Zrób im tu jakieś specjalne oznaczenie, żeby wróg wiedział, co po nich idzie. To są memcenki. Tego nie zatrzymasz. Memcenki. Elita. Polska elita. Pytanie, czy szybciej front dojdzie do Berlina, czy my zdążymy ich zrekrutować, wystawić pełny fokus na rekrutację tych 5 dywizji. Bo samoloty transportowe czekają, rozumiesz, na lotnisku Chopina. Powietrze zieloniutkie. Ładnie wszystko działa. Przeprawiamy się przez Odrę, bitwa około Szczecin, praktycznie niebrojone polskie wojska nadchodzą. No nie, jak to upadek Nie, no za szybko, ej, za mocna. Polska pod wolny rynek i szanownego pana Mencena jest za mocna. Berlin w 3 dni. Wolałbym Moskwę w 3 dni, no ale Berlin też będzie. No nie będziemy Polakiem, nie będziemy już wybrzydzać, że to był Berlin w 3 dni, a nie Moskwa w 3 dni, no ale jest jak jest. No i mamy, Adi kapituluje. Przy okazji wyzwoliliśmy, z czym my tu jeszcze walczymy? A, bo tutaj jest w Finlandii, rozumiesz, tu Piotrogrody wchodzą. Tu w Turcji, no i przede wszystkim jest jeszcze bandyta, co w Tokio siedzi, ale to się już chyba tym alianci zajmą. My dokończymy tematy europejskie i dalej będziemy puszować nasze wielkie drzewko. Czy w warunkach wojennych wolny rynek działa? Mamy 315 węgla, którego nikt nie kupuje, a my musimy skupować. Chromosomów nikt nie bierze. Sztali nikt od nas nie bierze, musimy skupować. Tutaj też oczywiście, nie? Nic. A amelinium od nas biorą. Dobra, jedyne amelinium, ty i ropę. Wolny rynek pod polską ropę, rozumiesz? Syria, Dania, Szwecja, Holandia i tutaj amelinium kupują. Polskie amelinium, nawet do Afganistanu trafia. Obecnie wolny rynek daje minus 10 consumer goodsów, stabilizacja i tempo budowy, tak? Zmieniamy to w anarchokapitalizm. Jak my wyglądamy z consumer goodsami? No... Wszystkie pomnożone czynniki 23%. Dużo minusów, rozumiesz? Z 258 fabryk oczekują, że 10%, tak? Nie no, Adi to chyba przegiął pałkę i to mocno. Adi, malarz pokojowy, robi wielki comeback, wielki powrót jako państwo położone tam, gdzie chce. No szkoda, że jeszcze stolicy w Jerozolimie nie ma. No chłop powrócił. A już myślałem, że upadł. Zdymisjonujemy Stanisława Tyszkę, bo już nie potrzebujemy political powera, raczej 2000 styknie, a właściwie 1500. Weźmiemy Dobromira Sośnierza, specjalny wysłannik Jezusa Chrystusa. Szybkość wzrostu posłuszeństwa plus 5%. Brzmi dobrze. Na kontrolowane terytoria. I mamy nowy model myśliwca. A nowy model myśliwca to jest, proszę ja was, myśliwiec Kania oraz bliskie wsparcie Suma jako kasa. Doskonale. Rozpocznij produkcję nowych samolotów. Ej, to przestaje być śmieszne, oni przez Suez się przebili. Właśnie zdobywają Kair. W ogóle shogunat Japonii zdesantował się i odtwarza jakąś Kartaginę. Co ja patrzę? Ej!
Myśmy, przypominam, pokonali Adiego w... On mi się wlewa... A, szoguny idą! Szogunie, nie tędy! A, szybko! Pilnuj granicy, bo wysrypi. Te, korpusy ochrony pogranicza. Ej, bo tak teraz mnie naszło. Rozumiesz, że mamy marzec 40 roku i nasza konfa z Memcenem na czele stworzyła podwaliny Unii Europejskiej. Mamy Europę bez granic, oczywiście pod zarządem powierniczym Rzeczpospolitej, ale mamy Europę bez granic, Europę z wolnym handlem. No, powiem wam, że Memcenuk stworzył pierwszą wersję Unii Europejskiej w 1940 roku. A my, z racji tego, że jesteśmy dalej w aliantach, to rozszerzymy granice naszej Unii Rzeczpospolitej i zaczniemy troszeczkę A, bo wy byliście w sojuszu! Ten sojusz naddunajski przetrwał. Oho, lipka. No cóż, jest jak jest. No, szybka 3-dniowa operacja wojskowa, przy okazji żeśmy przechwycili gumę z Indonezji. No, zawsze wiedziałem, że Memcen ma łeb do interesów. Genialna zagrywka, zajmujący Holandię, całe resztki tej Unii Naddunajskiej z wolną Francją, która okazała się, że miała emigrację w Djibouti. A wszystko jest pod naszą kontrolą. Doskonałe nowinki. Powiem wam, że kocham logikę Hearts of Iron 4, zwłaszcza w tym podstawowym wydaniu. Zdobyliśmy Amsterdam, więc cała Liga Naddunajska musiała się poddać, w tym mamy Papeta z Brazylii. No bo tak to działa, proszę państwa. Także Hearts of Iron, wybitna gierka, polecam bardzo serdecznie, ale nie, modzik piękny, modzik warty do poklikania. Na wielkie polskie w takim wydaniu jak najbardziej przyjemna rzecz. Nie spodziewałem się, że chrzest bojowy naszego polskiego WDW, naszych polskich spadochroniarzy ochrzonych Memcenkami będzie, uwaga, na północnym wybrzeżu Maroka. Podbiliśmy całą Hiszpanię? No otóż nie podbiliśmy całej Hiszpanii, bo okazało się, że zajęcie całej Hiszpanii nie daje kapitulacji. Broni się jeszcze jedna kolonia, którą mam nadzieję, że nasi spadochroniarze spacyfikują. I skoczyli, proszę bardzo, cóż to był za skok, 102 metry z telemarkiem, Hiszpania kapituluje, wielki sukces. Tworzymy wielką Unię Rzeczpospolitej Europejskiej, rozumiesz, z wolnym handlem i bez granic, z naczelnym komisarzem Memcenowym. O cholipka, ty, jakie tu jest bitew powietrzny, ile tu jest samoloteów i to japońskich wroga, to jest 2000 myśliwców kontra 2000 naszych. Miałem zażartować, że niczym jak Hannibal przez Alpy przeprawił, rozumiesz, słoniuchy, to mieliśmy nad Alpami skoczyć naszymi Memcenkami, ale niestety japońskie lotnictwo obecnie blokuje skok naszych spadochroniarzy. Nie mamy przewagi powietrznej nad wszystkimi regionami. Chyba że poczekaj, daj ciebie. A przerzuć do Turynu. Z Turynu wy już będziecie bezpośrednio nad Italią latać. Tu mamy jakieś fightery. Mamy jakieś fightery. Weź przerzuć jeszcze tutaj. To powinno wystarczyć. Do dominacji. Wiecie jaki jest minus wolnego rynku? Że jak masz monopol na dany surowiec i go eksportujesz, to nie możesz go sam do siebie importować. Czy myślicie, że jakbyśmy zmienili wolny handel i przeoszczędzili troszeczkę surowców, które idą na eksport, szanowny pan Mencen by się obraził? Bo mamy monopol na amelinium i my to amelinium w większości eksportujemy i nie możemy go zaeksportować do siebie. Mamy tyle amelinium, które się marnuje. 1-0 do 15, ale cały czas nie mamy wystarczającej dominacji powietrznej, aby nasze Memcenki mogły skoczyć na Rzym. My zaraz z marszu zdobędziemy ten Rzym, a nasze Memcenki nie skoczą. No cóż, desant się nie udał. Zbyt dużo japońskich samolotów przybyło, aby ratować Italię przed upadkiem. Zajmijcie tą Wenecję. Czy jakim cudem on to powrócił? Czy wy weszliście? Aha, demokratyczne Włochy weszły do osi. No cóż, jest jak jest. Pomagamy dobrym chłopakom z Grecji odbić Konstantynopol, bo Turcja jest w pakcie z malarzem pokojowym, może dlatego tak zrobił ogromne państwo położone tam, gdzie chce, ze stolicą w Jerozolimiu. Pomożemy chłopakom przyłączyć Turcję do naszej Rzeczpospolitowej Unii Europejskiej z wolnym handlem i bez granic. Polski czołg z miotaczem ognia to jest smok wawelski? Ej, zawsze tak było? Niesamowite. Dobra. Nowy chrzest bojowy, rozumiesz, naszych Memcenków.
Zobaczymy, czy dadzą radę skoczyć na Belgrad. Czy tym razem nasza 3-dniowa belgradzka operacja wojskowa przeciwko szanownemu Titełowi zakończy się sukcesem. Proszę skakać, cała armia patrzy, czeka. O, jaki to był piękny skok, Belgradu zajęty. Teraz utrzymajcie. Poczekaj, bo oni chyba nie wiedzą, ten dyplomata z Belgradu, o układzie wzajemnej pomocy radziecko-jugosłowiańskiej i włączeniu do tego Rzeczpospolitą. Akurat odpalił się, kiedy nasze memcenki skakały na Belgrad. Oni jeszcze nie wiedzą. Czy wy wiecie, że Sowietom nie można ufać? Przybyliśmy was uratować. Dobra, cała armia czekała, aż polecą memcenki. Teraz możecie rozpocząć atak. No, nasza armia jest tak przepotężna. Czekaj. Układ radziecki? Żebyś ty nie przesadził. Żadnych gwarancji nie będzie. Ty, trzeba to szybko skapitulować. Bo my nie mamy obsadzonej wschodniej granicy. Polskie wojska w Bagdadzie i Kebabali. O, dobra, zajmijcie Kebabale, tam gdzie Polaki stacjonowały. Dawaj Bagdady, zabezpieczymy sobie ropę. Znaczy ropy to pod dostatkiem. Problem jest za amelinium, bo całe amelinium jakie produkujemy de facto eksportujemy. Myślę, że nasza Rzeczpospolita pod konfę jest już wystarczająco spasiona, że może opuścić upadającą frakcję aliantów i stworzyć blok wsparcia przeciwko Maciakom. A więc zaczynamy wielką wojnę naszych czasów. Nas wyrzuciło już ostatecznie z aliantów? Tak, mamy własną frakcję razem z naszymi papetami, polską Brazylią, polskim Maroczem, rozumiesz? Polskim Kosiniakiem, Wielkamyszem, von Baszarem w Damaszku. Rozpoczynamy tak zwaną 3-dniową operację wojskową. Zaczniemy od naszych Zaczniemy od naszych dywizji spadochronowych, zwanych powszechnie, potocznie memcenkami. Niech skoczą na... Czekajcie, bo wszyscy od razu za pierwszym razem nie polecą za mało samolotów transportowych. Niech skaczą. Wiem, że moglibyśmy się przesuwać, znaczy puszować linią frontu, ale chcę, żeby nasi spadochroniarze zrobili pierwszy krok. To jest mały krok dla spadochroniarzy, ale wielki dla Rzeczpospolitej. Zajęcie, rozumiesz, Kijowa z polskiego lotniska w Lwowie. Nice. Pięknie. Tak to się robi. Można było. I teraz wielka armia. Utrzymajcie strategicznie ważny Kijów. Możecie jeszcze przeprawę mostową zdobyć, co by bardziej fabułkowo-lorowo było. Cała wielka nasza armia, rozumiesz, ruszyła do przodu. Wy stąd możecie sobie skoczyć, nie wiem, na... Znikąd nie możecie na razie skoczyć. Dobra, wy to utrzymajcie, przeprawy i supply huby w Kijowie, a reszta naszej niezwyciężonej armii puszuje. Zaraz dojdziemy, o właśnie, pyk. No i już nasi spadochroniarze zrównali się z linią frontu, zabezpieczyli strategicznie ważne mosty, supply'e, nie pozwolili oponentowi się przegrupować i dzięki czemu, zobacz jak ładnie push leci. Powiem wam więcej, naszych spadochroniarzy wykorzystamy teraz do ostatecznego przeciwnika każdego grajka w Hearts of Iron 4, mianowicie zajmą cały Krym. Cały Krym zajmą. I to specjalnym rozkazem garnizonowania. Bo linia, wiecie, oszukamy linię frontu. Damy rozkaz garnizonowania. I patrz, nie potrzeba linii frontu, żeby zająć Krym. Jezus, ja jestem takim... Znajdź ktoś bardziej spoconego, rozumiesz? Jeżeli chodzi o graczy w Hearts of Iron 4. Po tylu latach udało się oszukać paradoks. Nie robisz linii frontu na Krym, tylko robisz obszar garnizonowania i zajmują ci całą tą, cały półwysep, bez żadnego oporu. Coś pięknego. Paradyż został ograny. Wielka Polska zauralowa. Odkryliśmy też naszego dawnego rywala, dawnego przeciwnika. Adi się zrespił w Piotrogrodzie. On dosłownie po świecie podróżuje. Najpierw był w państwie położonym tam, gdzie chce. Teraz widzę, że walczy z aliantami w Synaju, tam gdzie żeśmy ich zostawili. A teraz robił Enzik w Piotrogrodzie, jak Stalingradu nie było dostępnego. Chcecie zobaczyć Enzik, ale taki prawdziwy Enzik? Mandżuria ogłosiła wojnę o niepodległość, jako papet japoński ogłosiła wojnę o niepodległość, ale wszystkie wojny, które miała wcześniej odziedziczyła, plus walczy ze wszystkimi dawnymi sojusznikami Japonii.
Tak więc Japonia swoją niepodległość musi udowodnić całemu światu. W sensie Mandżuria musi całą swoją niepodległość udowodnić całemu światu. Niesamowity jest Hojczan. Cieszę się, że razem możemy chłonąć hojczanową fabułkę. Naprawdę doceniam, widzowie, że wspólnie przeżywamy tą hojczanową ekstazę. Tak, docencie. I teraz najciekawsza część każdej gierki w Hearts of Iron. Rozumiesz, ładnie spisować tego brzydkiego, czerwonego behemota. I nie mówię o marszałku... Dobra, nie. O Jezus, to byłoby za mocne, przepraszam. Kto się domyślił, może napisać XD w komentarzach. Ale to było mocne. Ale to już chyba trochę, żeśmy powiedzieli, pałka się przegła. Rzeczpospolita, za granicami Rzeczpospolitej jest Polsza... polskie maciaki, rozumiesz? Polskie maciaki. Aleksander Kireński, nazwisko nieprzypadkowe. No i tym wielkim zwycięstwem można zintegrować Kresy, nasze dawne wschodnie ziemie, rozumiesz? Integracja Kresów. Bo on dosłownie zintegrował, nie o takie Kresy chodziło. Mencen to chyba jedyny podręcznik od historii czytał. No wziął wszystko, wchłonął papety, nawet to, co Japończycy tam okupowali, rozumiesz, w konferencji pokojowej. Niesamowite. No dobra, jest jak jest. Godny następca Korwinucha. Polska pod rządami Mencena. Już wiele lat odkąd Konfederacja przejęła władzę w kraju. Przez ten cały czas Sławomir Mencen uzyskał praktycznie pełnię władzy. Jego rząd cały czas działał na rzecz deregulacji, prywatyzacji i obniżania podatków. No powiem wam, że sporo tych bonusików nałapaliśmy. Czuję się troszeczkę jak w Kaiserreduxie. 1 milion bonusów, zwłaszcza do przemysłu i wolnego handlu. No powiem tak, wolny handel działa do momentu, aż nie musisz produkować rzeczy z amelinium. I w sumie teraz z gumy. Już nie ma od kogo kupować, bo to my jesteśmy producentami, a sami od siebie nie kupimy. Tu wolny handel niestety nie działa. Błąd w matrixie wolnego handlu. Nie da się od siebie samego kupić. Mencen stał się twarzą nowej zmiany światowej polityki, gdzie państwo minimum jest standardem, a wolny handel to podstawa polityki zagramanicznej. Prezes Nowej Nadziei ma za sobą długie lata zmian. Kraj rozrósł się do niewyobrażalnych rozmiarów, nawet zbyt dużych. Nie wiem, czy tego troszeczkę nie ukrócimy dla ładniejszego napisu na mapie. Zbyt duży napis na mapie nie zawsze jest ładny. Prezes Nowej Nadziei ma za sobą długie lata zmiany, rozwój do właśnie, a przed nami stoi już tylko jeden cel: podbój całego świata i ustanowienie globalnej strefy wolnego handlu. Nastał czas ostatniej krucjaty. Krucjaty przeciw niewiernym żbiczkom. Wszystko jest regionem, czas atak armii. No nie no, całej mapy podbijać nie będziemy, nawet nie wiem, czy nie zredukujemy troszeczkę naszej Rzeczpospolitej. Troszeczkę się naklikałem, ale udało się gdzieś tam znormalizować granice Rzeczpospolitej. Nawet nasza Polska powinna mieć jakieś ograniczone granice. Wiem, dziwnie to zabrzmi. Czuwajsza. Nie pytaj, po prostu to jest Czuwajsza, nasz papet. On niech tym syfem ze wschodu się zajmuje. Proszę Państwa, mam nadzieję, że taki luźny odcinek z Hearts of Iron Wam się podobał. Na życzenie twórcy moda nagraliśmy nowy kontencik, który tutaj dodał. W sensie to jest jedna część z nowych dodanych ścieżek. Także możecie sobie sami potestować, bo tych ścieżek jest dużo różnych na dowolną opcję polityczną. Z lewej, z prawej, ze środka, z centrum, pod kamysza albo pod kosiniaka, do wyboru, do koloru. Sobie testujcie, bawcie się, rozumiesz, odniesieniami do naszej ówczesnej, smutnej polityki w realiach Hearts of Iron 4, Hearts of Iron 4 i klimatach II wojny. Proszę Państwa, dziękuję za oglądanie, dziękuję wszystkim, którzy oglądali do końca. Mam nadzieję, że się podobało. Trzymajcie się i do następnego. Cześć.